Ciekawostką, która może mieć ogromne znaczenie dla całej analizy, jest fakt, że Jacek regularnie monitoruje temperaturę pracy oleju i płynu chłodniczego za pomocą modułu OBD i aplikacji Car Scanner Pro. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dziś wracamy do jednej z ciekawszych historii, które pojawiły się w ostatnich miesiącach. Historii, która łączy w sobie nową technologię, nietypową klasę lepkości i bardzo świadome podejście właściciela. Na stole badawczym ponownie pojawia się Dacia Bigster hybryd z napędem 1.8 hybryd i olejem 0W16, czyli jednym z najbardziej lekkich olejów dostępnych na rynku. To drugi etap badań w ramach długofalowego eksperymentu prowadzonego przez Jacka, którego celem jest precyzyjna obserwacja kondycji oleju silnikowego na kolejnych etapach eksploatacji hybrydowego napędu. Jeśli nie widzieliście jeszcze pierwszego odcinka z udziałem tej Daci, bardzo polecam wrócić do odcinka numer 327. Wtedy analizowaliśmy dwie próbki, świeży olej Castrol GTX 0W16 oraz ten sam olej po przebiegu 4300 km. Już wtedy pojawiły się pierwsze sygnały ostrzegawcze, spory spadek lepkości, pierwsze ślady paliwa w podczerwieni oraz reakcje na bibule wskazujące na obecność lotnych składników. Dzisiaj kontynuujemy ten eksperyment. Jacek przesłał dwie nowe próbki. Pierwsza to olej Castrol 0W16 po przebiegu 5021 km, czyli druga wymiana w tym samochodzie. Druga próbka to olej Shell Helix Ultra Professional ARL 0W16, zakupiony z myślą o dalszym testowaniu na bazie gazowej, zgodny z nowymi normami dla silników hybrydowych. Ciekawostką, która może mieć ogromne znaczenie dla całej analizy, jest fakt, że Jacek regularnie monitoruje temperaturę pracy oleju i płynu chłodniczego za pomocą modułu OBD i aplikacji Car Scanner Pro. Jakie wartości rejestruje? W trasie temperatura oleju i płynu chłodzącego osiąga maksymalnie 82 do 86 stopni Celsjusza, co wciąż jest dość niską wartością. W mieście i na lokalnych drogach typowy zakres to 50 do 60 stopni Celsjusza z momentami, gdy olej ma zaledwie 25 do 30 stopni Celsjusza, a silnik już osiąga 3000 do 3200 obrotów, na przykład podczas hamowania z odzyskiem energii i dohamowywania silnikiem. To są temperatury dalekie od klasycznych warunków pracy oleju silnikowego, a przy lepkości 0W16 mogą mieć istotne znaczenie dla ochrony silnika, szczególnie w fazie rozgrzewania. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobatę producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, w tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Odnośnie próbki oleju świeżego, czyli referencji dla próbki oleju przepracowanego, to prezentuję przypomnienie z poprzedniego etapu, gdzie prezentowany był ten pomiar.
Lepkość dla próbki oleju świeżego Castrol jest następująca: 36,8 w 40 stopniach oraz 7,4 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 172. Porównaliśmy ten wynik z deklaracją producenta. Różnica na poziomie 2-3%. Zgodność na akceptowalnym poziomie bez większych zastrzeżeń. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 24,6 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 5,7 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 183. Liczymy zmiany procentowe. Jaki wniosek? 700 km więcej przebiegu niż w poprzednim etapie. Przełożyło się to na jeszcze mocniejszą redukcję lepkości, minus 33% w 40 stopniach Celsjusza oraz minus 24% w 100 stopniach Celsjusza. Na marginesie zaznaczę, że próbka oleju przepracowanego z pierwszego etapu została wysłana na dodatkowe testy tribologiczne. Zobaczymy, jak taka redukcja lepkości, czytaj zanieczyszczenie paliwem, przekłada się na parametry tribologiczne. Na wyniki trzeba chwilę poczekać, ale mogą się okazać bardzo interesujące. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu IDEA od MCU oraz testu wewnętrznego R2D w opcji z 3 bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Najpierw raport z MCU, następujące noty: 4, 2, 2 i 3, w jakich obszarach wyświetlam to teraz na ekranie. Dodatkowo mamy następujący komentarz: pozostałości po spalaniu zbyt wysokie, a stan oleju jest dobry. Jeszcze porównanie do raportu z poprzedniego etapu, praktycznie niemal identyczne wskazania. W kontekście zanieczyszczenia oleju paliwem, w tym przypadku test bibułowy nie daje jednoznacznego wskazania. Bazując wyłącznie na nim, można odnieść złudne wrażenie, że wszystko jest pod kontrolą. Jakie otrzymano wyniki z testów wewnętrznych R2D? Oceniamy przez pryzmat porównania z poprzednim etapem. Pierwsza bibuła, gorszy wynik niż w pierwszym etapie. Druga bibuła, tutaj porównywalne wyniki. Trzecia bibuła, zdecydowanie gorszy wynik niż w pierwszym etapie. Na marginesie świeża kropla oleju Shell daje wyraźnie słabszą poświatę niż Castrol. Pytanie, który dodatek reaguje w ten sposób, do sprawdzenia. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma. Przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Widmo w podczerwieni ujawnia wyraźne pasma w zakresie 700 do 800, typowe dla obecności benzyny w oleju, jeszcze większa intensywność niż w poprzednim etapie, zwiększona degradacja dodatków. Generalnie na tym wykresie widać wyraźnie, w których obszarach oraz w jakim stopniu postępuje degradacja. Część parametrów totalnie niemożliwa do odczytania przez zdominowanie widma zanieczyszczeniem paliwa.
Do powtórzenia jest to, co mówiłem poprzednim razem, zjawisko charakterystyczne dla układów hybrydowych, w których częste uruchamianie i wygaszanie silnika spalinowego sprzyja rozcieńczaniu oleju paliwem, zwłaszcza przy krótkich trasach i niskiej temperaturze pracy silnika. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 79%, czyli 3 punkty procentowe niżej niż w poprzednim etapie. W kolejnym etapie Jacek zastosował olej Shell i planuje wydłużyć eksploatację do 10 000 km. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o takiej strategii. Jak ja to widzę, mówiłem w poprzednim etapie dla tego samochodu, uzasadniając, gdzie widzę zagrożenia z tytułu obecności niespalonego paliwa w oleju. Polecam szczególnie tym osobom, które nie widziały tego odcinka. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!